Witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć moje przemyślenia na temat tego, jak zorganizować sobie sad, jakie drzewa posadzić, jakie krzewy posadzić, żeby owoce mieć przez cały sezon. To nie jest taka prosta sprawa, bo jeśli posadzicie sobie w sadzie 20 drzew, 20 jabłoni, to będziecie mieć tylko jabłonie. Jak posadzicie jabłonie i grusze, to będziecie mieć tylko jabłka i gruszki. Natomiast wydaje mi się, że cała filozofia polega na tym, żeby posadzić takie drzewa i krzewy, żeby te owoce mieć przez cały sezon. I ja spróbuję dzisiaj odpowiedzieć Wam na takie pytanie, jak to zrobić i jak u nas się to udaje, co jeszcze ewentualnie będziemy poprawiać. Czyli tak, pierwsze owoce, które możecie zebrać w danym roku, to zazwyczaj są czereśnie, tak zwane majówki. One w zależności od tego, jak ciepły jest rok, to albo mamy je z końcem maja, albo na początku czerwca. Ta czereśnia w tym roku bardzo ładnie nam owocowała. Mieliśmy tych czereśni za dużo, więc część nawet dziewczynki zebrały, sprzedały sobie i mają z tego kieszonkowe, bo nie byliśmy w stanie tego przejeść. Ale cała filozofia polega na tym, żeby te owoce następowały jedne po drugich. Czyli tak, czereśnie już nam się skończyły. Nawet chciałem do tego filmu zerwać chociaż jedną. Wczoraj jeszcze kilka było, natomiast dzisiaj już szpaki poradziły sobie doszczętnie ze wszystkim, ale może pokażemy Wam zdjęcie, co udało nam się parę dni temu zebrać. Przejdziemy dalej, pokażę Wam następne owoce, które zaraz po czereśniach już są. Ok, zanim przejdziemy do następnych owoców, tylko taka uwaga ode mnie. Warto jest sadzić różne odmiany, zarówno czereśni, wiśni, jak i jabłoni. My tutaj mamy kilka różnych odmian czereśni. O co chodzi? Akurat to są jeszcze młode drzewa, więc tutaj w tym roku było tylko kilka owoców. Natomiast chodzi o to, że różne odmiany owocują w różnym momencie. I jeśli sadzicie sad typowo dla siebie, zupełnie inaczej niż jest to sad przemysłowy, to zależy Wam, żeby te owoce były w różnym momencie i dlatego ważne jest, że jeśli jedna odmiana owocuje tydzień wcześniej, a druga tydzień później, to macie te owoce przez długi czas i warto jest to robić w ten sposób, żeby mieć kilka odmian. Oczywiście najlepiej mieć dużo tych, które się najbardziej lubi, ale warto jest różne odmiany mieć, wtedy ma się przez dłużej owoce. Tutaj mamy jagody kamczackie. Kosmo, ty nie jesteś jagodą kamczacką. Odejdź, misiaczku, idź tam, idź. No ale już pozwól nam nagrywać. Kosmo, strzelaj. Tutaj mamy jagody kamczackie. Jeśli chodzi o jagody kamczackie, to jest bardzo fajny owoc, choć mocno kwaskowy. Nie każdy go lubi. Ja akurat lubię kwaśne owoce, lubię wiśnie, lubię jagody kamczackie, więc uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Warto na pewno mieć kilka krzaków. Jaka jest największa różnica między jagodą kamczacką a borówką, bo to same owoce są dość podobne, aczkolwiek jagoda kamczacka jest dużo bardziej kwaskowa, natomiast jest to roślina, która owocuje bardzo wcześnie. Więc w zasadzie zaraz po tych czereśniach, majówkach mamy jagody kamczackie. My mamy tutaj u siebie około 10 krzaków w różnych miejscach. Największa różnica w stosunku do borówki. Jagoda kamczacka ma dużo mniejsze wymagania glebowe, jak i wilgotnościowe. O ile borówka będzie Wam ładnie rosła tylko wtedy, kiedy będziecie mieć bardzo kwaśną ziemię i dużą wilgotność, tak jagoda kamczacka już takich dużych wymagań nie ma, dużo łatwiej się ją uprawia. Co prawda owoce nie są takie słodkie i nie każdemu przypadną do gustu, natomiast są bardzo zdrowe, mają dużo witamin i kilka takich jagód dziennie jest bardzo wskazanych, więc bardzo polecam, bo to jest w zasadzie drugi, trzeci taki owoc, który zaraz na początku tego sezonu owocowania można mieć po czereśniach. Jeśli chodzi o odmiany tych jagód kamczackich, to my mamy te dwie najbardziej popularne, czyli Wojtek i Zojka. W tym momencie warto powiedzieć troszkę o truskawkach, bo truskawki my akurat uwielbiamy, więc tutaj akurat miało być głównie o drzewach i krzewach. Natomiast dlaczego warto powiedzieć o truskawkach? My truskawek mamy kilka odmian. Mamy takie bardziej żółte, takie ananasowe. Mamy te standardowe, które kwitną, które owocują raz w roku. Dlaczego mamy kilka odmian? Dlatego, że też zależy nam na tym, żeby te truskawki mieć dłużej. Te owocują troszeczkę wcześniej, tamte owocują troszeczkę później. Natomiast jeśli macie
Jeśli macie szklarnię, to zdecydowanie polecamy, tu widać właśnie już to, tutaj są te, które już są czerwone, tak. Natomiast tam niżej są takie odmiany, które owocują później. Natomiast tutaj, a propos też truskawek, wiem, że wiele osób może się z tego śmiać, bo w zasadzie po co truskawki tutaj w szklarni. Natomiast dla nas jest to bardzo ważne, ponieważ my te truskawki tutaj w szklarni mamy już od w zasadzie połowy maja, czyli wtedy, kiedy na dworze jeszcze nie można o truskawkach marzyć, to od połowy maja już mamy tu pierwsze truskawki. Ok, jeśli chodzi o odmianę tych truskawek tutaj, to są truskawki takie tak zwane powtarzające San Andreas. Mamy też tutaj takie odmiany bardziej skrzyżowanie truskawki z poziomką i one rosną takie małe. Te są w zasadzie pierwszoroczne, więc dopiero tutaj nam zaczynają owocować. Natomiast te drugoroczne są już bardzo ładne i naprawdę sporo w tym roku mieliśmy już z nich pożytku. Dobra, wracajmy na zewnątrz, bo to w szklarni jest 35 stopni. Aha, bo ktoś może pomyśleć, po co tutaj są te wynalazki, więc Basia chciała się wytłumaczyć, że po prostu zostawiła pory zeszłoroczne, więc w zasadzie mamy taką ozdobę w szklarni. Ok, w tym momencie warto jeszcze powiedzieć kilka słów na temat borówek amerykańskich. Borówki amerykańskie są bardzo smacznymi owocami. Wiele osób próbuje je uprawiać, ale z borówkami sprawa naprawdę nie jest prosta. Ja kiedyś nagrywałem taki film, bo te borówki, które posadziliśmy u góry i nie dostarczyliśmy odpowiedniej ilości kwaśnej ziemi, to mieliśmy z nimi pewien problem, ponieważ one nie chciały nam ładnie rosnąć. Po przesadzeniu tutaj na dół, gdzie jest dużo większa wilgotność, te borówki dużo lepiej owocują, dużo lepiej wyglądają, więc zdecydowanie borówkę amerykańską musicie sadzić w miejscu, gdzie jest wilgotno i dostarczyć jej jak najwięcej kwaśnego torfu. Wtedy jest szansa, że te owoce będą fajne. Na pewno warto je dodatkowo nawadniać. Natomiast tutaj na potrzeby tego filmu warto tylko wspomnieć o tym, że tak jak i pozostałe rośliny, warto też mieć kilka odmian borówek amerykańskich, żeby one owocowały w różnym okresie. Jeśli chodzi o akurat moje przygody z borówkami, to jest różnie. Kilka krzaków udało mi się wyhodować ładnych, gdzie mamy ładne owoce. Ten akurat jest niezbyt duży, ale ponieważ to jest taka odmiana troszeczkę wcześniejsza, na tym już owoców mamy więcej, więc pokazujemy akurat ten. Ale no, bywały też porażki. Kilka bardzo ładnych krzaków zjadły mi nornice, więc tutaj z tymi borówkami, ponieważ borówki potrzebują dużo Kosmo! No, dobry pies, dobry. Ponieważ borówki potrzebują dużo tego kwaśnego torfu, potrzebują taką spulchnioną ziemię, więc tutaj bardzo lubią takie miejsca nornice, wszelkiego rodzaju gryzonie i tutaj naprawdę u nas, w naszym przypadku jest z tym duży problem, bo kilka krzaków po prostu straciłem przez nornicę. Natomiast borówki polecam, ale jest to roślina, która jest dużo trudniejsza w uprawie niż na przykład jagoda kamczacka, więc jest to roślina zdecydowanie dla osób, które poświęcą jej troszeczkę więcej czasu i lepiej przygotują jej miejsce. I tutaj tylko taka mała uwaga, ja po tych doświadczeniach wcześniejszych, gdzie widziałem, że u góry naszej działki jest bardziej sucho, wszystkie borówki posadziłem tutaj na dole. Są tutaj zarówno borówki, jak i jagody kamczackie. Tu jest po prostu większa wilgotność i te borówki w naszym przypadku tu się dużo lepiej udają. Przy takich owocach jagodowych to warto jeszcze mieć jagodę goi. My mamy tutaj chyba tylko 3 krzewy jagody goi. Jagody goi owocują ogólnie później, bo jesienią, w zasadzie tam od sierpnia do października. Jest to specyficzna roślina, nie każdemu będzie ona pasowała, więc na początek proponuję posadzić sobie 1, ewentualnie 2 krzaki, bo na przykład u nas w zasadzie tylko ja tą jagodę goi lubię, więc to też w zależności od tego, co komu odpowiada. Ok, zanim przejdziemy dalej do takich bardziej popularnych drzew i krzewów, pokażemy Wam tylko nasze figwowce. Tu mamy 2 takie krzewy, które już w tym roku ładnie owocują. Tak to wygląda. Chodźmy dalej.
W tym momencie chyba warto powiedzieć, że na pewno warto zasadzić w ogrodzie, jeśli oczywiście lubicie agrest, czy to odmiany białe, czy to odmiany czerwone. My mamy zarówno białe, jak i czerwone. U nas akurat najbardziej agrest lubię ja z Kasią, więc zazwyczaj kiedy już jest dojrzały, to my tutaj siedzimy i codziennie spod tych kolcy wyciągamy te owoce, które już są dojrzałe. Natomiast my preferujemy te odmiany szczepione na pniu. One są po prostu troszeczkę wygodniejsze w utrzymaniu, aczkolwiek no, to jest chyba bardziej już kwestia preferencji. Jeśli chodzi o tego typu rośliny, to mamy tych agrestów chyba z 5 krzewów. Oczywiście w różnych odmianach. Sadziliśmy je tutaj w tej wyższej części działki. Pamiętacie, jeśli ktoś nas oglądał od początku, to pomysł był taki, żeby nie zasłaniać widoku blisko domu, dlatego tutaj wyżej, gdzie ta ziemia jest też bardziej uboga, sadziliśmy niskie krzewy, dlatego tu mamy tu agresty, mamy tutaj odmiany jabłek i gruszy kolumnowych. Poza agrestem mamy też porzeczki, zarówno czerwone, jak i czarne. Tutaj akurat ta czerwona porzeczka jest na pniu, natomiast poniżej mamy też takie odmiany normalnie rosnące. Tu mamy kolejny agrest. W tym roku dosadziłem w miejscu chyba 2 drzewek, które nam nornice zniszczyły, dosadziłem porzeczko agrest, więc jeszcze tego porzeczko agrestu nie próbowaliśmy owoców, bo to są świeże, więc dopiero zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Natomiast mamy tam poniżej posadzone dwa owoce porzeczko agrestu. Aha, tu jest jeszcze porzeczka, natomiast ten porzeczko agrest jest tutaj. Także tutaj dosadziłem w miejscu tego straconego drzewa ten porzeczko agrest. Widać, że tutaj już pierwsze owoce są. To będzie chyba taki miks agrestu z porzeczką, tylko że nie ma kolcy. Widzę, że sama roślina nie ma kolcy, natomiast wygląda bardzo podobnie do agrestu. Tu mamy też czarną porzeczkę. Akurat ta roślina jest tutaj oryginalna, to znaczy przesadzona 5 razy oczywiście w czasie budowy, ale jest rośliną, która tutaj była od zawsze, dlatego że tyle razy przesadzana, no to nie wygląda jeszcze zbyt dobrze, ale wydaje mi się, że jeszcze z rok, 2 i uda mi się już ją ładnie wyprowadzić. Także jeśli chodzi o agresty i porzeczki, to chyba tyle. Mamy też w naszym ogrodzie kilka odmian wiśni. To są takie najbardziej popularne, czyli łutówka. Mamy też pandy. I rosną one bardzo ładnie. Też wiecie co, wydaje mi się, że w każdym ogrodzie, jakaś mucha mi tu wleciała, w każdym ogrodzie, jak już nabieracie trochę doświadczenia, to widzicie, jakie drzewa wam rosną lepiej, jakie gorzej i pewnie te, które będą wam rosły lepiej, będziecie mieć ich więcej, tak jak u nas. U nas właśnie, jeśli chodzi o wiśnie, czereśnie, jabłonie, one udają się bardzo dobrze, więc szczególnie czereśniom tutaj pasuje, więc my mamy akurat tych drzewek trochę więcej. To też są owoce, które lubimy. Przejdźmy teraz dalej, podejdziemy, pokażemy wam nasze brzoskwinie. Brzoskwinie w tym roku tutaj dość ładnie nam rosną. Oczywiście już też dość mocno chorują, ale jak wiecie, brzoskwinie są bardzo trudne, jeśli chodzi o kędzierzawość. 2 razy je w tym roku na czas opryskałem miedzianem i to sprawiło, że wyglądają one o wiele lepiej niż w zeszłych latach. Natomiast no już teraz ta kędzierzawość coraz bardziej daje się we znaki i staram się te liście, które są zakażone, obrywać. Owocują dość ładnie. To drzewo akurat jest wyjątkowo duże, a owoców ma mniej. Natomiast tam mamy drzewko, które jest mniejsze, a owoców ma bardzo dużo. Nie zawsze to jest dobrze, bo wtedy cała ta energia drzewa idzie w te owoce, no i to drzewo też wtedy dużo mniej jest odporne na te wszystkie choroby. Na przykład na tej brzoskwini w tym roku mamy bardzo dużo owoców, tak samo jest na tej brzoskwini tu u góry. Tak samo jest tutaj na tej brzoskwini, mimo że jest ona mniejsza, owoców ma bardzo dużo, no ale z biegiem miesięcy, no to niestety nie pryskamy żadną chemią, więc tych wszystkich chorób niestety jest już coraz więcej, ale przez to, że udało się opryskać na czas wczesną wiosną, naprawdę jest dużo lepiej niż w zeszłych latach. Co, teraz może przejdziemy do następnych roślin.
Mamy też kilka śliwek w naszym ogrodzie. Są to zarówno ręglody, jak i węgierki. Mamy też takie odmiany ze dwie żółte. Jeśli chodzi o śliwy, one dopiero nam zaczynają owocować, bo mamy akurat te odmiany to są te starsze odmiany, więc one dopiero w drugim, trzecim roku po posadzeniu zaczynają owocować, więc w tym roku dopiero doczekamy się pierwszych śliwek. Oczywiście mamy też w naszym ogrodzie kilka drzew gruszy. Jeśli chodzi o ten rok, to w tym roku wygląda, że tych gruszek będziemy mieć dość sporo. Oczywiście najwięcej mamy chyba najbardziej popularnej gruszki konferencji, natomiast inne odmiany, z dwa drzewa mamy też innych odmian. Grusze oczywiście też wymagają przynajmniej tego dwukrotnego oprysku miedzianym, ponieważ tutaj ten parch jabłoni atakuje je. W tym roku jest całkiem przyzwoicie i tych owoców też jest dosyć sporo. Na szczęście mieliśmy mało tych późnych przymrozków i tych owoców naprawdę w tym roku mamy dużo. Dobra, może przejdźmy teraz do najpopularniejszych drzewek w Polsce, czyli jabłoni. My jabłoni u nas, no pewnie tak jak większość ludzi w Polsce, mamy chyba najwięcej, bo mamy około 20 różnych drzewek. I tutaj bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o jabłonie. My mamy i takie stare odmiany papierówki, natomiast te stare odmiany, tak zwane papierówki, to są te nasze stare drzewa. Najwcześniejszą odmianą tutaj to jest to drzewo, które jest za oczkiem, bo tutaj mamy pierwsze jabłka w roku, które mamy, to jest ta odmiana, gdzie już w zasadzie pod koniec lata już nie ma tam nic. Następnie to jest to drugie stare drzewo, a potem dopiero owocują te nowe odmiany i z tych nowych odmian, ja wiem, że nie każdemu to przypada do gustu, ale mamy kilka odmian kolumnowych i karłowych, na przykład tak jak ta. Tu nawet jeszcze jest chyba karteczka z niej. To akurat tylko pisze, że jest to jabłoń karłowa zielona. Poza tymi odmianami kolumnowymi i karłowymi mamy takie drzewka standardowe, odmiany Idaret, Lobo, Antonówkę. I ten rok akurat w tym roku jest bardzo fajny, dlatego że niewiele nam tych owoców przemarzło i w zasadzie prawie na wszystkich owocach, tak jak tutaj na tych, zresztą może przejdziemy po różnych i pokażemy, jest tych owoców już dość sporo. Na tych karłowych też i kolumnowych też jest dużo, ale chyba musimy Wam pokazać, ile owoców jest na naszej krzywej jabłoni. Okej, jeśli chodzi o jabłonie, to chyba tyle, bo jabłoń to w zasadzie taka najpopularniejsze drzewko owocowe w Polsce. Może teraz przejdziemy, pokażemy Wam nasze maliny i powiem jeszcze dwa słowa o moim nowym pomyśle na maliny. I jesteśmy tutaj przy naszych malinach. Jeśli chodzi o nasze maliny, to one są takie ładne, głównie dzięki Marysi, która nam podarowała w zasadzie wszystkie te sadzonki, które są tutaj i które są tam. One w międzyczasie się ładnie rozrosły i to są maliny tej odmiany późnej, czyli ta, która owocuje już w zasadzie pod koniec lata i w zasadzie aż do przymrozków. Natomiast tutaj w środku, te, które są dosadzone później, to są częściowo, nie wszystkie, ale to są częściowo odmiany te wcześniejsze. Te wcześniejsze odmiany, maliny wczesne, one owocują na tych pędach dwuletnich. Różnica też jest taka, że te maliny mamy późnym latem i na jesieni, natomiast te maliny późniejsze, już te wcześniejsze maliny mamy już pod koniec czerwca i w lipcu. I tutaj te, które są dosadzone, one nie są jeszcze w zbyt dobrej kondycji, bo to są te sadzonki, które ja po prostu z różnych miejsc działki wysadzałem i skumulowałem tutaj w środku, bo chciałem, żeby maliny mieć w jednym miejscu, a to też jest dobre miejsce
ponieważ tu jest dość dobra ziemia, jest też dość dużo wilgoci z tego oczka i tutaj maliny bardzo dobrze się sprawdzają i jeśli sadzicie maliny, to polecam mieć zarówno te odmiany wczesne, jak i te odmiany późne, dlatego że no wtedy przez naprawdę kilka miesięcy możecie z tych malin korzystać, a to też jest taki owoc, który szczególnie jest lubiany przez dzieci. Ok, kolejnym czy to drzewem, czy krzewem, które warto mieć w ogrodzie, są morwy. Wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem są te odmiany szczepione, czy to na pniu, czy te bardziej w formie krzewów. Natomiast u nas występuje co roku jeden problem. Po prostu te morwy nam przemarzają. My tutaj jesteśmy na obrzeżach Jury Krakowsko-Częstochowskiej i tutaj przymrozki są dość duże i co roku nam te morwy przemarzają. Można zobaczyć na przykładzie tego drzewka. No niestety to się dzieje co roku. Ta morwa bardzo szybko wiosną rośnie, ładnie rośnie, natomiast przychodzą wiosenne przymrozki i przemarza. Tutaj mamy kolejną, która już nawet owocuje troszeczkę w tym roku, ale też te późne przymrozki doprowadziły do tego, że częściowo te nowe przyrosty przymarzły, więc niestety nie cieszyliśmy się jeszcze tymi owocami, ponieważ one przymarzły. Teraz przejdziemy, pokażemy Wam odmianę, która do mniejszych ogrodów jest chyba odmianą lepszą, to znaczy taką odmianę szczepioną, dlatego że ona po prostu szybciej owocuje, bo duże drzewo morwy trzeba naprawdę kilka lat czekać, żeby ono owocowało i trzeba też mieć dużo miejsca na nie. Natomiast taka odmiana szczepiona jak tutaj, ona owocuje o wiele szybciej i tak dużo miejsca nie potrzebuje, ale znowu jest ten sam problem. Ona nam bardzo ładnie puściła wczesną wiosną i przyszły przymrozki w maju i bardzo mocno przemarzła. W zasadzie wszystkie te nowe pączki, które tutaj były, przemarzły i wyszły nowe. No przez to niestety już część tych przyrostów jest przemarzniętych, będę musiał je już teraz obciąć i zostawić tylko te świeże. Mam nadzieję, że po tych 2-3 latach ona się już troszeczkę uodporni i będzie lepiej. No ale niestety zarówno morwy, jak zaraz przejdziemy dalej, pokażę Wam też mini kiwi. No niestety u nas co roku na wiosnę częściowo, łącznie z winoroślą, częściowo te rośliny nam przemarzają. Ok, tutaj na naszej pergoli mamy zarówno winorośle, jak i mini kiwi. Co do mini kiwi mamy ten sam problem, który mamy z morwami, czyli po prostu one tutaj przemarzają. Jak mieszkaliśmy w Katowicach 30 km stąd, to w zasadzie mini kiwi nam nigdy nie przemarzło, natomiast tutaj co roku bardzo mocno to mini kiwi przemarza. Mam nadzieję, że jak to drzewko już oswoi się z tym klimatem, to może jak już będzie starsze, będzie lepiej, natomiast na razie jest to tak no dość trudno, aczkolwiek rośnie ładnie. Mini kiwi jest też takie, że nie ma jakichś bardzo dużych wymagań glebowych, więc rośnie. Jeśli ma miejsce słoneczne, to naprawdę nieźle rośnie. I tutaj wydaje mi się, że jeszcze rok i ta nasza pergola będzie prawie cała zarośnięta. Jeśli chodzi o winorośl, to mamy zarówno białe, jak i czerwone. Mamy też odmiany bezpestkowe. Tu jest akurat ekspozycja bardzo fajna, bo to jest miejsce słoneczne, o takiej ekspozycji południowo-wschodniej, więc wydaje mi się, że tutaj powinno to się całkiem nieźle sprawdzić. Poza tymi winoroślami, które mamy tutaj, to tam jeszcze mamy 3 odmiany bezpestkowe. Pokażemy Wam je. 2 lata temu tutaj posadziliśmy te odmiany bezpestkowe i one w tym roku będą już ładnie owocować. Będą ładnie owocować, bo już widać, że owoców jest dość sporo. Także już całkiem fajnie to wygląda, już tam częściowo zarasta w stronę Kosmabudy. Może i dobrze, będzie miał troszeczkę więcej cienia. Ok, już tak pod koniec tych naszych drzewek, to jeszcze 2 słowa na temat orzechów. Mamy tutaj trochę orzechów laskowych, w zasadzie 5 drzewek i to są odmiany Crossford i odmiana barcelońska. Te orzechy rosną wyjątkowo duże.
One są od takich zwykłych leszczyn pospolitych przynajmniej 2-3 razy, 3 razy większe. Też ja chcę je prowadzić dość nisko, żeby nie sięgać do nich bardzo wysoko. Leszczyna też nie ma wysokich wymagań, także ona w większości miejsc dobrze się sprawdza. U nas to jest takie miejsce, że wyjątkowo tutaj leszczyny dobrze rosną, bo poza tymi, które tutaj posadziliśmy, mamy sporo tej leszczyny pospolitej na działce. I tam też te orzechy są, aczkolwiek no one są dużo mniejsze, więc no te odmiany, jeśli ktoś lubi takie wielkie, duże orzechy laskowe, to jak najbardziej. Poza orzechami laskowymi mamy oczywiście kilka orzechów włoskich. Jeśli chodzi o orzechy włoskie, my tu mamy na tej dzikiej części działki mamy dużo samosiejek, bo w zasadzie mamy chyba z 10 drzew orzechów włoskich. Tutaj widzicie po kolei, to są wszystko orzechy włoskie. Tam za Basią są jeszcze kolejne 2 sztuki i tam obok domku dzieci też jest jeszcze orzech włoski. Z tym, że to są samosiejki. Z orzechami tutaj mamy ten problem, że tak jak wiele innych takich drzewek delikatniejszych, one nam często przemarzają, więc orzechy włoskie mamy tak naprawdę co 2-3 lata. Poza tymi samosiejkami ja dosadziłem jeszcze tutaj dwa orzechy w odmianie Jacek i one, mamy je tutaj i tam. Ta odmiana Jacek, one mają dużo większe orzechy, ale niestety dzieje się z nimi to samo, co z pozostałymi, czyli po tych majowych przymrozkach nam częściowo te orzechy przymarzły. Tak, widać to tutaj. Już teraz ładnie odbija, no ale z orzechami tutaj mamy różnie. Tak jak mówię, co 2-3 lata mamy orzechy z tego powodu, że no niestety wczesną wiosną duża część tych orzechów nam przemarza. Tu jeszcze w zasadzie prawie już na koniec filmu tylko kilka słów na temat takich odmian albo dziko rosnących, albo po prostu starszych, czyli tutaj mamy śliwki mirabelki i mamy tutaj jedno takie drzewko w zasadzie wrośnięte w tą kalinę, którą mamy na środku i tutaj kolejne, które razem z tą leszczyną tutaj już wyprowadziliśmy, żeby sobie ładnie rosło. Chodzi po prostu o to, żeby mieć jak największą różnorodność, w jak największym okresie czasu te owoce, więc jakby tutaj absolutnie nie wycinaliśmy tych drzewek, które tutaj były i mamy kilka takich starych odmianek, starych drzewek mirabelek, które też jak najbardziej się sprawdzają. Ja zresztą te mirabelki bardzo lubię, więc jak przychodzi sezon, to często tu zaglądam. Mamy tu, tak jak mówiłem, kilka jeszcze leszczyn. A poza takimi typowo drzewami i krzewami często są na działkach dziko rosnące i które ja uważam, że są bardzo pożyteczne i wszystkie te, które my mamy tutaj na działce, ja zostawiłem po to, żeby z nich korzystać. To jest czarny bez, który już kwitnie, i głuk. Zarówno czarny bez, jak i głuk ma bardzo dobre właściwości zdrowotne, czy to do naparów, czy to do różnego rodzaju herbatek, także my korzystamy zarówno z czarnego bzu, jak i głogu. Poza tym oczywiście czarny bez, poza tym, że bardzo dobry jest na odporność, w sensie owoc czarnego bzu, to oczywiście czarny bez wykorzystujemy do wszelkiego rodzaju gnojówek przeciwnornicom, ale też do nawożenia. No może już nie będę wam tego pokazywał, bo za Basią stoją wiadra już tam z gnojówką, która się przygotowuje, ale jeśli chodzi o taki patent, który teraz stosuję na bieżąco na nornicę, to w zasadzie po takiej kuracji gnojówką z czarnego bzu, gdzie oblewam w zasadzie cały sad dookoła, to jak tylko wyleję jedną porcję, to od razu podchodzę, zrywam kolejne świeże gałęzie czarnego bzu razem z owocami, zalewam to wodą i mam kolejną dawkę, która jest gotowa za kolejne 2 tygodnie, wylewam to i ma to 2 bardzo wielkie plusy. Raz, że jest bardzo dobrym nawozem dla drzewek owocowych, a druga sprawa, naprawdę odstrasza nornicę. Nie polecam tego robić za blisko domu, bo przez 2 dni niemiłosiernie śmierdzi. Potem już śmierdzi tylko i wyłącznie ziemia i dlatego tak dobrze odstrasza nornicę. Dobra, jeśli chodzi o dzisiaj, to już chyba wszystko. Dziękujemy wam za oglądanie. Jeśli nas jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie ten kanał. Jest to dla nas motywacja, żeby nagrywać dla was kolejne filmy. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć!